Pasja to jedno z tych słów, których ludzie często używają bez zrozumienia pierwotnego znaczenia tego słowa. Kiedy większość ludzi odnosi się do pasji, używa jej na oznaczenie silnych emocji odzwierciedlających intensywne przeżywanie i pragnienie lub bezgraniczny entuzjazm do tego, co się robi. W znalezieniu pasji najważniejszym czynnikiem jest zrozumienie pierwotnego znaczenia. Pierwotnie pasja oznaczała gotowość cierpienia za to, co kochasz. Pasja od passio, cierpienie, męka. Najbardziej znanym przykładem jest męka Jezusa Chrystusa. Ta definicja tak naprawdę zmienia spojrzenie na życie. Używanie pasji jako do opisania bezgranicznie szczęśliwych ludzi, czerpiących z tego tylko przyjemność, cały czas szczęśliwych, jest po prostu dalekie od prawdy. Czy uważasz, że człowiek, który biega, bo to jego pasja, tylko ponosi korzyści? On kocha biegać, ponieważ jest gotowy ponieść cierpienie za swoje zainteresowanie. Dla człowieka, który kocha produkować filmy, jest to jego pasją, ponieważ jest otwarty na pozytywności, które dostarcza to zainteresowanie, ale również na cierpienie. Jeśli czyjąś pasją jest tworzenie noży, to oznacza, że jest gotowy się oparzyć, skaleczyć i sam siebie skrzywdzić w zamian za kultywowanie swojej pasji. Słowo pasja powinno być używane do opisania działania, celu lub przyczyny, na której człowiekowi zależy tak bardzo, że jest gotów za to cierpieć. Takie nowe spojrzenie ułatwia rozpoznanie, czy coś jest naprawdę twoją pasją, czy po prostu zwykłym spędzaniem czasu nad czymś. Ludzie, którzy zmieniają swoje życie i świat, robią to podążając za swoją pasją. Oznacza to podjęcie świadomej decyzji o rezygnacji z innych przyjemnych zajęć, aby skupić energię na najważniejszych czynnościach. Wspaniali rodzice robią to naturalnie, gdy mają dzieci i podobnie jak ich wychowywanie, robienie tego, co kochasz, jest bardzo ciężką pracą, ale jednocześnie daje satysfakcję. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli będziesz realizować swoją pasję, nie tylko spodoba ci się miejsce, w którym skończysz, ale będziesz cieszyć się podróżą po drodze. Polecam odcinek sprzed miesiąca o pozytywności cierpienia. Wróćmy do Jezusa, bo to bardzo ciekawy przykład. Jezus żywił pasję do swego ludu i dlatego zniósł wielkie cierpienie, by okazać swoją miłość. Ludzie zapominają, że miłość do czegoś oznacza również poświęcenie. Co ludzie robią, czego zwierzęta nie potrafią? Wybierają świadomie, za co będą cierpieć. Są w stanie wybierać, czemu chcą się poświęcić. Znajdowanie swojej pasji brzmi jak znajdź i rób to, co sprawia ci przyjemność, co jest kompletnym niezrozumieniem. Oczywiście możesz znaleźć coś, co cię pociąga i to może umożliwić ci życie na bardzo przyzwoitym poziomie doświadczania świata, pomimo całego przygniatającego istnienia. Ale szukanie pasji polega na zadawaniu sobie pytań, za co jestem gotowy cierpieć. Możesz odkryć swoją pasję. Odkrywasz częściowo poprzez obserwowanie siebie i rozpoznanie, kiedy jesteś pozytywnie i bardziej zaangażowany i jesteś w stanie znosić za to cierpienie. Pomogę ci z tym i podzielę życie na dziedziny, żeby łatwiej dotrzeć do tego, co może być twoją pasją. Sztuka. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie cierpieć za sztukę? Miliony osób w tym momencie, gdy to oglądasz, właśnie cierpi za swoją muzykę, teksty, obrazy, ilustracje, filmy i nikt z nich nawet przez sekundę nie będzie miał wątpliwości, że warto. Zapytasz, jak można cierpieć za sztukę? Cóż, przenoszenie wizji z umysłu na pewną materialność to bardzo ciężkie zadanie, często frustrujące, przynoszące dużo złych emocji. Taka osoba może cierpieć przez to, że nikt tą twórczością nie jest zainteresowany, że w jej głowie wyglądała inaczej i nie potrafią lepiej tego przekazać. Taka osoba jest gotowa ponieść cierpienie, że zostanie wykorzystana na pieniądze za swoją sztukę. Cierpienie może przybrać różną formę, ale wiemy jedno. Osoby poświęcające się sztuce wyrażają siebie przez nią i są gotów ponieść każde konsekwencje. Może to być twoja droga, ale oczywiście nie musi. Natura i opieka. Zawsze jak widzisz, że ludzie przywiązują się do drzew, żeby ich nie ścinali, to drapiesz się po głowie. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. To ich pasja. Są gotowi się za nią poświęcić. Pasją niektórych ludzi jest opiekowanie się naturą i ludźmi i są w stanie za to cierpieć przepotężne katusze. Nie ma czegoś takiego, jak któraś pasja jest lepsza lub gorsza. Jeśli chciałbyś podjąć się opieką w sierocińcu lub drzewami w mieście i jesteś gotów za to zapłacić konsekwencjami, to będzie to twoją pasją. Fizyczność. To chyba najłatwiej zobrazować, bo większość z nas biegała czy brała udział w jakiejś rywalizacji. Sportowcy są gotowi cierpieć za uprawianie sportu, wymagać od siebie, zmuszać siebie do podjęcia wyzwania. Wstawać rano lub trenować przed spaniem po całym dniu robienia innych rzeczy. Trzymać się założonych celów żywieniowych. Są gotowi znosić lekkie naciągnięcia, ale też zmierzać się z ciężkimi kontuzjami.
Są gotowi ponieść upadki i gorycz porażki. Przykładowo, osoby, których pasją jest jazda na desce, upadają tysiące razy i nie mają nic przeciwko temu, bo dla nich jest warto. Może fizyczność była, jest lub będzie twoją pasją. Zadaj sobie pytanie, za jaki sport lub aktywność jesteś w stanie cierpieć? Logiczność. Są osoby, których pasją są kategorie logiczne. Mogą interesować się decydowaniem, naukami, programowaniem, analizą danych, obliczaniem czegoś lub jakąś księgowością. Ludzie z takimi pasjami zwykle są świetnymi inwestorami, naukowcami, wynalazcami czy przedsiębiorcami. Doskonale radzą sobie z rozwiązywaniem problemów technicznych i zwykle potrafią przewidzieć, czy coś zadziała z dość dużą dokładnością, ale również są w stanie przewidzieć cierpienie, jakie są w stanie ponieść za to. Większość przedsiębiorców jest świadomych, że mogą zbankrutować czy mieć inne problemy, ale dalej to robią, bo to kochają. Zgadzają się na cierpienia w zamian za góry satysfakcji. Cyfrowość. To akurat nowa gałąź, za którą możesz cierpieć, ale również się w niej realizować, ponieważ świat cyfrowy zyskał na popularności dopiero w ciągu ostatniej dekady. Większość osób należących do tej kategorii to młodsze pokolenia, a świat cyfrowy jest ogromną częścią ich życia. Media społecznościowe, gry, marketing, memy to wszystko rzeczy, które należą do tej kategorii, dlatego zainteresowań związanych z tym nie ma końca. Takim przykładowym i ikonicznym cierpieniem może być krytyka lub nienawiść, którą możesz spotkać w internecie. Jeśli jesteś w stanie coś tworzyć, czym się zająć i jesteś gotów ponieść nienawiść od ludzi za to, to może twój wybór powinien paść na cyfrowość. I popyt na ludzi z takimi pasjami będzie rósł z roku na rok, ponieważ prowadzi się coraz więcej biznesów online. Spędzanie czasu. Turystyka, medytacja, chodzenie po górach, survival, bushcraft, zwiedzanie jaskiń, jazda samochodem czy konno, eventy muzyczne lub taneczne, zwiedzanie świata autostopem. To, jak spędzasz czas, również może być twoją pasją. Chodząc po górach możesz się nabawić kontuzji. Na evencie muzycznym może ktoś cię zdeptać. Jak lubisz jeździć na koniu, to możesz z niego spaść. Jeśli kochasz turystykę, to musisz się liczyć, że ci bagaż zaginie, zostaniesz okradziony, będziesz miał problemy z hotelami lub lokalnymi ludźmi, ale stwierdzasz, że jest to warte tego całego przeżywania, doświadczania nowych rzeczy. Ale osoby, których jest to pasja i kochają tak spędzać czas, akceptują całe cierpienie związane z tymi czynnościami. Naprawianie. Twoją pasją również może być naprawianie ludzi lub rzeczy. Możesz być mechanikiem, dentystą, naprawiać komputery lub telefony, rehabilitować ludzi. Wszystko możesz naprawiać, nawet rośliny. Przy naprawianiu świata również musisz się liczyć z cierpieniem, że nie dasz rady, że będąc dentystą ugryzie cię pacjent lub musisz godzinami komuś grzebać w chorych zębach. Naprawiając samochód musisz się liczyć, że cały się pobrudzisz, naciągniesz mięśnie, coś na ciebie spadnie, będziesz musiał posprzątać po sobie itd. Warto na koniec zaznaczyć, że pasja nie wyklucza się z biznesem czy zarabianiem pieniędzy. Jako Polacy musimy się nauczyć, że nie ma się czego wstydzić, że nie ma w tym nic złego, jeśli bierzesz za swoje poświęcenie i cierpienie również pieniądze, które możesz dalej inwestować w pasję i stawać się lepszym. Jeśli uważasz, że materiał ci pomógł, to oceń, skomentuj i wyślij komuś, komu również może pomóc. Wpadnij na poprzednie odcinki i do usłyszenia w następnym filmie.